I słuchajcie, teraz mała dogrywka, pokażę Wam na początku, bo nie pokazałam na końcu, jak ciasto wygląda w środku po przekrojeniu. One stało 3 godziny w lodówce. O, teraz będę robić zdjęcia, więc mogę Wam pokazać i pokroić ciasto. Proszę. Tak wygląda... zaraz, musimy poczekać, aż wyostrzy. Jest. Tak wygląda po przekrojeniu. W ten sposób. Takich kawałeczków wyjdzie 6-8. Z takiego małego. Próbowałam, jest pyszne. Także zapraszam do oglądania przepisu i zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy piec ciasto. Ciasto będzie na 2 różnych biszkoptach, przykładane kremem i już Wam mówię, co będziemy do tego potrzebować. Będziemy piec 2 biszkopty, tak jak już mówiłam, takie cienkie, także nie będziemy biszkoptów przekrajać. I do pierwszego biszkoptu będziemy potrzebować tak, 3 jajka. Tutaj mam już 3 białka. Tutaj mam 3 żółtka. Do tego będziemy potrzebować jeszcze około 5 płaskich łyżek cukru, może być 6, jeżeli lubicie bardziej słodkie, to jest około 80 gramów. Do tego będziemy potrzebować 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Do tego będziemy potrzebować około 80-85 gramów mąki przesianej tortowej. Najlepszy typ 450. I ja tutaj do tej mąki od razu dodam sobie płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Płaską. O, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Do tego będziemy jeszcze potrzebować 1 łyżeczkę czubatą mąki ziemniaczanej. O, łyżeczkę czubatą mąki ziemniaczanej. Tak. I do tego będziemy jeszcze potrzebować 80 gram maku niemielonego, takiego z torebki. I ja dam troszkę z olejek waniliowy. I zaczynamy od tego, że ubijemy nasze białka z cukrem. Zaczynamy około 5 minut. Jak zaczną nam się pienić, stopniowo będziemy dodawać nasz cukier. Białka już ubiłam na sztywno. Widzicie, jakie są sztywne? I teraz będę dodawać po 1 żółtku. W międzyczasie nastawiłam sobie piekarnik na 170 stopni, grzałka góra-dół. Dodam teraz 2-3 kropelki olejku waniliowy, może być śmietankowy. O. Odstawiam już i teraz tutaj mam mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Dołożę nasz mak. Właśnie pikało, to znaczy, że mi się już piekarnik nagrzał. I delikatnie będziemy mieszać z naszymi jajkami. Do samego spodu. Mieszamy tylko do wymieszania składników delikatnie i dajemy na blaszkę. Blaszka ma 18 cm na 27 cm. Wyłożona jest papierem do pieczenia, tylko dno. Po przełożeniu ciasta wkładamy do piekarnika na około 20 minut. I minęło równe 20 minut. Sprawdzałam patyczkiem.
Na środku biszkopt jest suchy. O. Suchuteńki patyczek. Nie wiem, czy wyostrzy, czy nie. O, suchuteńki. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Tak. Chwilę ostygnie i będę go wyciągać i będziemy się brać za drugi biszkopt. Gdy biszkopt mi troszkę ostygł, po prostu obkroję go tutaj naokoło i wyciągnę z naszej blaszki. Biszkopt obrócę do góry nogami na kratce. O. Tak. I zostawię do całkowitego wystygnięcia. I teraz bierzemy się za pieczenie drugiego biszkoptu. Ten będzie troszeczkę mniejszy, płaski. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Potrzebne będą nam 2 jajka. Tutaj mam 2 białka. Tutaj mam 2 żółtka. Do tego będzie nam potrzebne 1/3 szklanki mąki. To będzie około 80 gramów. Do tego będzie nam potrzebne około 50 gramów, 60 cukru. Do tego będzie nam potrzebne 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia. Tak, 1/3, o, nie więcej. Tak, łyżeczki proszku do pieczenia. I 1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Wymieszamy to wszystko. Mąka i wszystkie składniki, jak i do tego, jak i do wcześniejszego biszkoptu, muszą mieć temperaturę pokojową. I robimy tak samo jak z tamtym biszkoptem. Tutaj ubijam z tym cukrem na sztywną pianę nasze białka. Gdy pianę z białek mamy ubitą, jedna rada. Jak weźmiecie sobie naczynie, patrzcie, one jest wąskie, a nie za szerokie, bo jeżeli będzie szerokie, to te białka Wam będą latać po tym całym naczyniu. Lepiej wziąć wąskie, a wysokie naczynie. Wtedy lepiej Wam się po prostu biją. No i teraz jak zawsze dodajemy po jednym żółtku. Nastawiłam sobie już piekarnik na 170 stopni, temperatura góra-dół. Połączyliśmy nasze białka z żółtkami. Odkładamy teraz. I teraz ta nasza mąka z mąką ziemniaczaną i z proszkiem do pieczenia pomalutku będziemy mieszać szpatułką do wymieszania składników. Blaszkę mam tą samą, co przy wcześniejszym biszkopcie z makiem. Nawet papier zostawiłam ten sam, nic nie szkodzi. I wykładamy nasze ciasto i wyrównujemy. Gdy ciasto mamy już wyrównane, stawiamy do nagrzanego piekarnika na około 15-20 minut do suchego patyczka. Minęło 15 minut i wyciągam nasz biszkopt. Oczywiście sprawdziłam patyczkiem. Biszkopt jest w sam raz. Zawsze sprawdzamy na środku suchuteńki. Poczekamy, aż wystygnie. I wtedy dopiero go wyciągnę. Ja na razie go nie ruszam, poczekam aż wystygnie. I widzimy się z powrotem. Słuchajcie, na drugi dzień ja ten cieniutki biszkopcik wyciągłam. Ten cieniutki będzie naszym spodem do naszego ciasta. I ja tej skórki tutaj nie będę wycinać, dlatego że ona fajnie będzie nam trzymała po prostu ciasto. Wierzch naszego ciasta to będzie tak jakby spód pieczonego.
I teraz nasz biszkopt z makiem. Po tej stronie to był nasz spód biszkoptu, on jest ładnie prościutki. Tu jest wierzch i wierzch ma taką skórkę. Ja tej skórki nie potrzebuję, można tą skórkę zeskrobać nożem, ewentualnie takim urządzeniem po prostu można równiutko ściąć. I ja właśnie w ten sposób zrobię, bo ja tej skórki, bo ten biszkopt będzie w środku i my tej skórki po prostu nie potrzebujemy. O, i taką bardzo cieniutką warstwę żeśmy ścięli. Teraz mam tu równiutko i po drugiej stronie też mam równo. Oczywiście tego ściętego nie wyrzucajmy, to zostawmy do przystrojenia naszego ciasta. Tak. I zaczynamy od składania już ciasta. Nad spód idzie białe, tak jak mówiłam, tą skórką do dołu. I czym będziemy nasączać? Ja mam tutaj wymieszany likier Ajer-Cognac z likierem waniliowym. Jeżeli macie ochotę na coś innego, proszę bardzo, może być to herbata z cytryną, może być to jakiś sok, jakikolwiek będziecie mieli, to co po prostu Wam będzie smakować. U mnie ciasto będą jeść osoby dorosłe, dlatego będzie to z alkoholem i nasączamy porządnie. Ten już biszkopt sobie nasączyłam. Odłożę teraz je, bo zrobimy szybko krem. Krem bardzo szybko na serkach mascarpone. Tutaj jest 350 gramów zimnego serka mascarpone i dodam do tego ze 2 łyżeczki cukru pudru. Sobie przysieję, bo będzie za mdły. O, jest tutaj łyżeczka. Dobra. A ja tak na oko, ale tak mówię, no 2 łyżeczki. Ktoś lubi bardziej słodkie, to przesieje sobie więcej. Można zdać troszkę startej skórki cytrynowej, jeżeli macie. O, dobra, mniej więcej tak wystarczy. I chodzi teraz o likier. Ja mam Ajer-Cognac, no likier ten jajeczny, jak zwał, tak zwał. I słuchajcie, w sklepie wybierajcie jak najbardziej gęsty. Są różne likiery i po prostu wybierzcie ten, który jest, patrzcie, ten jest jak taka gęsta śmietana. Im gęściejszy, tym będzie po prostu lepszy. O, on jest bardzo gęsty. Jeżeli jest bardzo rzadki, bo ja tutaj mam 100 ml tego likieru, jeżeli jest bardzo rzadki, to wtedy po prostu musicie dać mniej, ale szkoda, bo no traci wtedy na smaku nasz serek, prawda? Także ja się zabieram, to miksuję do połączenia się składników. A, i jeszcze jedna uwaga. Nie róbcie tego kremu za wcześnie. Robicie tak jak ja, to znaczy już żeśmy nasączyli, zrobimy krem i od razu będziemy dawać na ciasto, żeby on nie leżał, żeby się Wam nie zważył. No, robimy to naprawdę bardzo szybko. O. Próbowałam ten likier jajeczny, jest pyszny. No i to wszystko, nic więcej nie robimy. I przykładamy nasz krem tutaj. Troszkę zostawmy kremu na sam wierzch, żeby pokryć. Ja troszkę zostawię, tak, żeby było, żeby później można było ozdoby przykleić po prostu, żeby ładnie wyglądało. I musimy teraz to równo rozprowadzić. Ja już rozprowadziłam i tą stroną, którą żeśmy tą skórkę ściągali, to przykrywamy. O. Tak. I tu będziemy dawać... A, jeszcze patrzcie. I teraz nasączymy nasz biszkopt. Ja też nasączam
tak jak tamten, tu jest likier waniliowy wymieszany z adwokatem. Także będzie tak alkoholowe ciasto. No. I na to wykładamy naszą pozostałą masę. Ciasto już posmarowałam i słuchajcie, ja sobie je przełożę na blaszkę. Będzie po prostu mi lepiej przechowywać w lodówce. Tutaj mamy ten wierzch, co żeśmy odcięli. I teraz będziemy przystrajać. Słuchajcie, tutaj przystrajamy jak lubimy, jak nam się podoba. Ja wytnę troszkę gwiazdek z tego, o. Patrzcie, ładne gwiazdki. O, poprzyklejam. I tak z gwiazdkami jest, ale tak my doszłam do wniosku, że tak jest troszkę smutno, więc znalazłam jeszcze powidła z czarnej porzeczki. O, i można dać jeszcze trochę powideł. Można przystroić jak naprawdę się chce. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!